Stary, a nie wkurza cię to, że ta piosenka cały czas leci w radiu? To jest chyba mój pierwszy taki evergreen i to mnie bardzo jara, że wyobrażam sobie, że za 20 lat będę cały czas ją musiał wykonywać i może wtedy będzie trochę bardziej, teraz jest jeszcze okej. Dzięki, że jesteś uwierzyłem dopiero za 38 razem, jak usłyszałem go tego samego dnia w radio i mówię, okej, to chyba faktycznie ten kawałek całkiem nieźle usiadł, nie? Jak słodko-kwaśne żelki, kilka zdartych płyt, jak pierwsze piosenki, tamten wokół błysk. Łapmy te momenty, są ulotne jak my. Więc szósty, myślę nawet, to jest raz, kiedy przejeżdżam tą drogą. Każdym razem ekscytuję tak samo. No. Za pierwszym razem to była trochę abstrakcja. Grałem tu też jako linia nocna kiedyś, ale nie w telewizji i nie przed osobami takimi jak tutaj. Boże, wiesz, że wczoraj miałem spotkanie z tym menadżerem moim nowym i on w ogóle wszystko się skleja w jedną całość. W ogóle, że wiesz, że tak jakby cały patent na moją karierę to będzie opieranie bardziej tego o content niż o muzykę, że muzyka to będzie jedna z tych rzeczy, nie? Ale to będzie też oparte właśnie i YouTube'owych filmach, i tych zagranicznych wjazdach i wszystko też pierwsza osoba, która powiedziała: nie, Miki, wcale nie musisz mieć jednego gatunku muzycznego, który sobie wybierzesz, specjalne brzmienie synta i wszystkie piosenki to wsadzać, tylko jeśli to jest zgodne z historią, storytellingiem, to możesz sobie robić co chcesz, nie? Ja mam takie w końcu, nie? Moje pierwsze w ogóle próby wejścia w świat muzyczny i pokazania się wiązały się znowu z internetem i to trochę zatacza koło, bo moje pierwsze filmiki wypuściłem jak miałem może 12 lat i mówiłem: Hello, my name is Mikołaj and I will show you how to play Dani California by Red Hot Chili Peppers. Byłem mega hejtowany. No, bo ja po prostu jeszcze nie umiałem dobrze grać. Ja to grałem mega słabo. Ale już wtedy ciągnęło mnie do tego, żeby pokazywać to światu. Sprawdźcie Trips Polska, bo tam wszystkie szczegóły. Tylko te TikToki. 20-stronicowy dokument o moim występie. Powiedziałbym klasycznie, koło mi to lata. Słuchajcie, 2014 rok. Dawid Kwiatkowski występuje w finale Tańca z Gwiazdami. Ja w tym momencie miałem tylko ten instrument i stwierdziłem, że chcę zrobić coś ze swoim życiem. 8 lat zajęło mi, żeby z tego miejsca, gdzie Dawid już był naprawdę top, tak jak dzisiaj, dojść do tego momentu. Fane? Naszego numeru, tak, całe przedszkole w Połańcu. Ach. Codziennie. O, Czy ja matko. mogę fotkę? No dawaj, ja mogę nawet nagrać Ci pozdrowienia dla synek. O kurde, to dawaj. To dawaj jeszcze. Tak, dobra. Pozdrawiam Cię, jesteśmy z Twoim tatą, super gościem. Od lat nas nagłaśnia, jest mega gościem, także pozdrawiamy Cię. Witam serdecznie. Pewnego pięknego dnia napisałem do Landberry, ponieważ pojawił mi się pierwszy jej, wtedy singiel, nazywał się Podpalimy Świat. Podpalimy świat, tym. Była to niezmiernie miła wiadomość od Mikołaja, że bardzo mu się spodobało to, co robię. Jak na pierwszy numer to naprawdę fajna w ogóle muzyka, jeszcze nie wiedziałem, że to jest produkcja muzyczna. Dla mnie, osoby, która wtedy oficjalnie zaczynała prezentować te swoje muzyczne dzieci, to było coś naprawdę mega. Zresztą od razu zobaczyłam, że Mikołaj jest po prostu świetnym muzykiem. No i odpisała mi Gosia. Ona czuje, że to los przysyła jej pewne osoby, bo było tak samo z jej producentem, chyba też menadżerem, że każdy do nich gdzieś tam się odzywał. Nasza pierwsza sesja w RMF-ie, pamiętam jak pojechaliśmy do Krakowa Na dłoni serce mam, serce. nagrywać właśnie Podpalimy Świat akustycznie. Odkurzam w tym roku też bardzo intensywnie te wszystkie momenty. Jestem za nie bardzo wdzięczna, bo Mikołaj pokazał, pokazał, że jest naprawdę mega uzdolnionym człowiekiem. Jak siadamy, bierzecie tę trasę na zgłośnikach, a na deser macza. A, to pijemy to, dobra. Podobne? Dziękuję. Dzień dobry. I tak k***a nikt nie gra z nas na żywo. Co za różnica, czy będzie dwóch, czy jeden. Ktoś miał pomysł taki, Dobrze, a że mam wychodzić z publiczności, tylko nie wiem, czy robimy to, czy stamtąd. Mi to obojętne. Mi to obojętne. A zmiana jest taka, Mikołaj, No. że nie ma tego stołu i krzeseł, więc musicie podejść, jak Konrad zdecyduje, albo Dobrze. do tego, Mogę i sobie zrobicie sobie... Słuchajcie, ja tu wszędzie jest wizyjnie dla mnie dobrze, także to ja sobie to ze wszystkim poradzę, bo to jest naprawdę pod tym kątem dobrze. Czy ty sobie winszujesz statyw, czy tylko taki do leżenia? Tak, statyw, bo ja w ogóle nie mam DJ-ki dzisiaj, więc A, nie masz DJ-ki, okej. ja będę na basie I statywik. i statywik. No i po prostu tak. Ale że stołów nie będzie, czy w ogóle, czy dzisiaj tylko? Bo ja w ogóle tak zrozumiałam Olgę. Tak? Ja nie wiem, ja się dowiaduję wszystkiego od Olgi, bo Okej. Olga! Olga jest twoją menadżerką. Olga! Nie będzie go, bo słuchajcie, 3 koła wypożyczenie, transport drugie 3 koła.
Tak naprawdę jest teatrzyk i Ogólnie gramy. to interakcja między nami to będzie Dobra, normalnie... ja cię mogę na barana wziąć na przykład. Albo ja będę... Nie wiem, czy twoje plecy to Może ja będę stołem, a ty będziesz piła maczę. Jak szwelik? A na deser macza. Słuchaj, przekazywanie odpowiedzialności wiąże się właśnie z ryzykiem, że nie wiesz o niczym. Zmieniłem ostatnio swoje życie, bo zacząłem myśleć w ogóle o delegowaniu obowiązków, o tym, że może nie jest tak, że ja po prostu muszę o 7 rano wstawać i jeść zdrowo, żeby mieć na wszystko siłę, tylko po prostu mam za dużo na głowie. I tak było przez długi okres. Jak przestałem sobie wszystko wrzucać i rozumieć, że to jest dla managementu, to jest dla montażysty. Nie musisz nagrywać, montować, edytować, wrzucać, jakby wszystkiego robić, tylko są osoby, które są w tym lepsze od ciebie, a również mają większą zajawę. To wtedy zacząłem delegować wszystkie swoje rzeczy i mówię, dlaczego jest tak, że tak ciężko nam to wszystko ogarnąć. Niedługo występujemy w Sopocie, co mamy gotowe na to? I co, teraz ja mam dzwonić do scenografii, wymyślać scenografię, wymyślać z Żanią występ. Żania oczywiście ma genialne pomysły i to jest wszystko super, ale stwierdziliśmy, że raz to zmienimy i udało nam się z 2 miesiące przed występem znaleźć dyrektora kreatywnego, który przygotuje występ. Intro i refren jak zawsze. Łapmy te momenty, są ulotne jak my, dlatego dziś Kucanie odpada. Masz mikrofon. To razem. Siemanko ludzie! I uwaga, uwaga na 3, otwieramy koło. Otwieramy koło, robimy koło. 3, 2, 1. Ładne te wizuale. Ciekawe, czy to jest, myślisz, że to jest ten? Animacja czy AI? Ja obserwowałem od jakiegoś czasu Michała Jukiego, Michał Paniszczyk, który to zaimponował mi bardzo swoją kreatywnością i rzeczami, które wrzucał w internet i nie wiedziałem w ogóle, że jest ich autorem. I od jakiegoś czasu pisaliśmy nawet do siebie na Instagramie, że fajnie by kiedyś coś zrobić. I tak dzisiaj tu się znajdujemy z Teatrem Kukiełek, które on wymyślił w oparciu o historię, które przedstawia mu Żania. Mieliśmy kola z Michałem, bo chcieliśmy się poznać i zaczęłam opowiadać o tym, w jaki sposób Gosia z Mikołajem się poznali. Zaczęłam opowiadać o ich początkach, o tym, jak Mikołaj kiedyś napisał o Gosi, bo znam prywatnie tą całą historię. I jak Michał ją usłyszał, to powiedział, dobra, stop, poczekajcie chwilę, ja mam teraz wizję, muszę się rozłączyć. Jestem wdzięczna Mikołajowi za to nasze spotkanie i za to, że do mnie napisał w 2015 roku, że nasze losy się były kręte, ale tak się potoczyły, ułożyły, że myślę, że lata mijają. Mamy różne światy, ale wydaje mi się, że naszym priorytetem jest to, że chcemy się stawać lepszymi ludźmi, że chcemy się stawać lepszymi artystami, wydawać coraz to lepsze kawałki i myślę, że to jest taki nasz wspólny mianownik. Dziękujemy bardzo. Pamiętam jak 2 lata temu tutaj byłem zamknięty w tym kubiku i słyszę tylko w słuchawce 10, 9, 8. To był pierwszy raz i chyba jedyny, kiedy musiałem usiąść, bo aż prawie zemdlałem z nerwów, nie? Sopot jest dla mnie wyjątkowym miejscem, ponieważ pierwszy raz w telewizji wystąpiłem tutaj dokładnie 2 lata temu. Zatańczysz ze mną jeszcze raz. Wtedy też miałem bardzo ciekawy koncept na to, ponieważ zaczynałem w boksie, który był reprezentacją mojego studia muzycznego. To było dla mnie niesamowite wydarzenie, dlatego, że był to mój pierwszy występ w telewizji i dostałem jakiś kredyt zaufania. Jestem też producentem muzycznym, DJ-em, bardziej niż jakimkolwiek wokalistą, więc ciężko coś pokazać w ogóle jako DJ, no bo co, będziesz stał za dekami i machał? To jest w ogóle dosyć taki niełatwe zadanie, więc za każdym razem staram się coś wymyśleć, co jakby byłoby inne niż reszta. I najczęściej są to utwory, które po prostu są największymi hitami tego roku w radiach. Było tak, zatańczysz ze mną i jest tak również dzięki, że jesteś. Wydaje mi się, że to jest ostatni nasz występ z tym utworem. Chciałbym, żeby ten dokument, który tworzycie, był trochę klamrą do tego wszystkiego. Mam dużą pokorę do wszechświata i jestem mega ciekaw, co jeszcze dla mnie przygotował i rozumiem, jak mało jest w tym tego, co ja chcę, a na co muszę być gotowy i przygotowany. No to co? Próbujemy. Próbujemy, tak, przyjechaliśmy z ciuszkami. Ale ogólnie chcę powiedzieć, że dobry kolor bardzo. To też niby niebieski, turkusowy, ale to
dla wielu znaczy co innego, nie? Bardziej padający w zieleń, mniej. Myślałem, że nie gorzej to wygląda, jak to zakładałem. Dzięki za wiarę. Szkoda, że Żani w ogóle nie ma, bo to jest moja żona, która by wiedziała więcej niż ja o wszystkim. W tym momencie ekipa już nam się bardzo rozrosła, ale jak stawialiśmy takie początki, pierwsze koncerty Mikołaja, to ja byłam zarówno jego fryzjerem, stylistą, social media managerem, psychologiem, bo też bardzo potrzebował tego. Często jest tak, że Mikołaj potrzebuje takiej mojej ostatniej opinii, takiego potwierdzenia, takiego spojrzenia. Żania jest okej? Jak sądzisz? I co, mi pokazujesz? No ale to tak na telefonie nie zobaczysz, musiał być na żywo. Jedziemy właśnie na próbę generalną do Sopot Hit Festival, a wszystko co behind the scenes będzie na kanale Trips Polska, także wbijajcie. Ona dzwoniła do mnie, że jak się tylko zobaczę, żeby od razu ci oddał identyfikator, żeby nie było... To jest dobre. Właśnie, bo wy mi zabraliście w ogóle. Dokładnie, ja też idę w tą stronę. Tak. Dzięki bardzo. No właśnie, to jest, Czyli się zgadza. on był tu porysowany mój właśnie, Dokładnie, to jest ten. to jest ten Super, moment. dzięki. No już mi nie zabierajcie w nocy, dobra? Proszę bardzo, zespół Landory. Proszę bardzo. O której gramy wieczorem? Wiesz co, bo... Podobno jesteśmy trzeci, ale nie wiem, Ale czy to w pierwszym, czy drugim. Chcesz wiedzieć, o której będziesz w telewizji, czy o której będziemy tu się grać? Tu się gra. A to jest nie na tak? To nie jest tożsame. Co ty gadasz? Tak. Wow, no fajnie. W telewizji będziesz o godzinie 21:11, No. a będziemy cię grać o 20:56. A to dlatego, że mamy backup, czy dlatego, Nie przewijamy breaki, żeby ludzie się nie rozchodzili. Wow, ale my. A w telewizji tylko to jest tajemnica, a w telewizji będzie szło z reklamami. Nikt o tym się nie dowie, obiecuję. Nie, tylko tam parę milionów ludzi. Bo to jest turbo tajemnica. Śmieją się. Idziemy? Zapraszam. Ale powiedzcie, to się wszyscy pośmiejemy. Będzie się śmiejecie, tak? Będzie jakaś akcja, ja mam bardzo coś ciekawego, mega ciekawego. Nie ma reklam w ogóle. I co się Przez to gramy 20:56, a 21:16 jesteśmy w telewizji. Tak, to prawda. A to wiecie o tym. Powiedzcie, że właśnie z tym graniem to jakby też jest łatwo trochę skonfundować ludzi, no bo... Tylko, że muszą wiedzieć, że grasz. No wiem, Wiesz co, musisz tak się profilować, że ale grasz. to właśnie czasami to granie jest takie, że to wideowanie jest trochę łatwiejsze dla Polaków. No Jak tak, jesteście- tak. Konwencja, aha, to jesteś DJ-em, nie? No. Bo jak jesteś producentem. tym Markiem Ronsonem, No. to nie jesteś Davidem Guettą, nie? Ta DJ-ska muza dla mnie przyszła trochę ze względu na to, że jako producent muzyczny solowy moja mama często, no dobra, moja mama akurat wie, ale tata się z 10 razy pytał, co tak naprawdę robi producent muzyczny. Bo to jest takie trochę tajemnicze. Jak powiesz, że jesteś DJ-em, to każdy od razu zakuma, o co chodzi. Więc stwierdziłem, że będę DJ-em. Nagrałem pierwszego TikToka. Przez to, że wypracowałem sobie przez lata różne kontakty, to udało mi się przekonać dyrektora muzycznego Eski, żeby zagrał premierę tego utworu. Że to jest na tyle fajne, że należy mu się premiera. Nagrałem tą reakcję moją na premierę utworu Wesse i to był mój pierwszy TikTok, który zrobił viral. Więc właściwie w 2021 roku wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o mnie i bycie DJ-em. No uważam, że to jest piękne, stare, że wiesz, byliśmy kiedyś stary jakimiś producencikami, który mamy pokazywał swój nowy beat stary, a dzisiaj wiesz, stoimy kurde przed telewizją. Mamy jakieś diamenty, z których nawet się nie cieszymy, bo mówimy, że no, wywalone na to, wiesz. Kolejny diament, Kolejny do stary. śmieci. To tak trochę jest, że pisząc utwory radiowe musisz mieć dystans, ale z biegiem czasu rozumiem, że pisząc wszystkie utwory musisz mieć taki dystans. Bo jeśli go nie będziesz miał, to będziesz perfekcjonistą, będziesz zawsze myślał, zmieniał, to nie jest do końca moje. Mordo, napisałeś ten utwór, on jest twój, nie? Miałem ostatnio okres 6 miesięcy, kiedy nie napisałem prawie żadnego utworu, albo napisałem 15 i wszystkie wywaliłem. Za bardzo to rozkminiałem, a muzyka jest dużo prostsza niż nam się wydaje. O tym trzeba mówić, że on jest producentem, DJ-em, tak, ale przede wszystkim też jest muzykiem, który ma fach w ręku, jest świetny w tym, co robi, naprawdę. Mało się mówi o tym, jak tytaniczną pracę muszą muzycy wykonać przez całe swoje życie, ile czasu muszą poświęcić na to, żeby grać na instrumencie. Fajnie, że on łączy te dwa światy. Jak słodko kwaśne żelki, kilka zdartych płyt, jak pierwsze piosenki, to wokół błysk. Łapę te momenty, dlatego ja
bardzo nie całkowicie. Szatan spłonie. Gratulacje, kochane, jestem taki dumny z tego. Słyszałam, że Jesteś taka mądra w ogóle i tak masz taki super moment teraz. Bardzo się dobrze Ciebie słucha. No, super, naprawdę. Cieszę się, że coś tak udało i że pojechałaś i że w ogóle zrobiłeś taką super robotę. I Cię wszyscy pokochali na nowo i w ogóle super. Naprawdę miło słyszeć. A ja słyszałam, że się ożeniłeś. Tak? No to gratuluję No, ci, kochany, będzie na nowej tutaj drodze dzisiaj. Życia, na nowej drodze życia. Dzięki. Niech ci serce bije. Przyjechała Justyna Steczkowska, przywitałem się z nią. Ej, to jest w ogóle śmieszne, bo ja dla Justyny zrobiłem piosenkę kiedyś, ale zupełnie jakby jest dla mnie nową Justyną teraz. Jestem takim nagle, onieśmieliłem się trochę. Ja ogólnie w wieku nastoletnim chciałem być najlepszym basistą na świecie. I ja naprawdę o tym tak myślałem. Ja byłem pewien, że nim będę. Ale w momencie, w którym przestałem się ścigać, to zacząłem właśnie się rozglądać, że jednak nie jest tylko ten jeden wyścig, tylko masz tutaj na przykład pisanie piosenek, tutaj inne aspekty. Oprócz tego, że ja chodziłem na jam session non-stop i to był mój ulubiony moment tygodnia, to ja na przykład potrafiłem o 22, jak wszyscy szli spać, zrobić sobie taki kubełek kawy w wieku 16-17 lat, wypić go i do 6 rano grać, na przykład uczyć się całego albumu. Nie było łatwo wtedy ze mną żyć, bo basówka, dużo basów wszędzie po całym domu i jeszcze metronom. Piu, piu. A ja tak tum, 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 tum i tylko żeby idealnie równo, nie? Bo muszę grać na największych scenach i muszę być najlepszy. Weekend ze SK TV prosto z Opery Leśnej w Sopocie za chwilę wracamy. Jest 10 na 10, ale mówi, że techno to muzyka dla robotów. Trochę jest w sumie, więc tak z 8. Przecież to go złamie! Podoba ci się, czy nie? Tak, Żania była ze mną od początku, od naszej pierwszej randki, kiedy podjechałem pod nią Citroenem C3 mojej mamy. I ona mnie też nauczyła tego, że rzeczy, które często ja teraz radzę moim kolegom, albo ona radzi moim kolegom, bo nieraz oni się zwracają do niej o poradę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie umiem się do końca od tego wszystkiego odciąć i tak go zostawić i zaufać wszystkim dookoła. Nawet bardzo cenię pracę naszego teamu, ale nie potrafię się do końca odciąć, bo znam Mikołaja już prawie 10 lat i wiem, jak on się czuje. Ja znam każdą jego minę i wiem, co jest dla niego ważne, dlatego staram się w takich ważnych i najbardziej stresujących momentach w jego życiu być, żeby dać mu ten komfort, żeby on mógł zająć się tym, jak będzie występował na scenie i to, co przekaże ludziom, a ja mogę się zająć takimi poprawkami malutkimi, żeby on całościowo wyglądał dobrze, czuł się dobrze i czuł takie moje wsparcie, że ja jestem i że może mi wszystko powiedzieć i że będzie dobrze. Misio, ale to nie ruszaj się, okej? Ktoś fajną muzyczkę puścił. Kosia. Dzień dobry. Ja mogę wysuszyć włosy. Ona wie często, jak ja już nie wiem. Jak ja już nie wiem, to ona mówi mi to, co często powinienem sam sobie mówić. Też obserwuje mnie z zewnątrz. Ja też bardzo często ufam ludziom i jeśli ta sytuacja jest taka, to ona obserwuje mnie na przykład, czy sam nie tracę pewności siebie przez to, że komuś zaufam za bardzo. Ostatnio miałem taką sytuację i dzięki temu, że ona mi mówi: Mikołaj, ty taki nie jesteś. Ty jesteś taki i powinieneś nikogo nie udawać, nie? To uratowało mi naprawdę totalnie wszystko. No panie, teraz ty jesteś gość. Tylko jak będziesz wychodził, to ci tutaj tak troszeczkę ściągnę to. Chciałbym powiedzieć, że po czasie zadzwoniłem do Gosi i powiedziałem: słuchaj Gosia, tyle się nie widzieliśmy, zróbmy razem kawałek. Prawda jest taka, że my się widzieliśmy na scenach różnych od jakiegoś czasu. Ja już występowałem, ona oczywiście już od lat, ale nigdy nie wpadliśmy na to, żeby zrobić razem kawałek. Mieliśmy motyw przewodni naszej piosenki, czyli wdzięczność. Pod koniec tego dnia, po sesji, zeszliśmy na dół i Mikołaj usiadł do pianina i zagraliśmy dla Żanety pierwszy raz tę piosenkę. I pamiętam do dzisiaj wyraz twarzy Żanety. To znaczy, ja wiedziałam, że to będzie hit, ale ja nie wiedziałam, że to będzie na taką skalę. Ja mam tancerki w szkole tańca, ja pracuję z dziećmi. Każda jedna moja tancerka, jak puszczałam tą piosenkę do rozgrzewki, znała tekst od początku do końca. To było takie wow, w ogóle mega jej się ta piosenka spodobała. Myślę, że Żaneta jest dobrym recenzentem, jest już wprawionym recenzentem przede wszystkim. To była taka najczystsza forma tworzenia utworu, jaką można sobie wyobrazić. Nie było tam żadnych osób trzecich, byłem tylko ja i Gosia. Usiedliśmy przy pianinie i gitarze, napisaliśmy razem tekst, wymyśliliśmy melodię, akordy
i zrobiliśmy szkic na gitarze. I wychodząc ze studia tego dnia, jedąc i słuchając już szkicu, miałam takie poczucie ogromnego spełnienia. To było naprawdę, to była taka sesja z tych sesji w studiu, które sprawiają, że mam naprawdę ciarki. Poczekajcie, uwaga, zobaczymy. Wielkie brawa dla wody. Wielkie brawa dla Zaborowskiego. Czyli Madzia jest Zimno, ale stary, nie przejmuj się tym. Co jest? Co zrobiłem? Czuję się jak ten, CPU Witamy ze słonecznego Sopotu. Ja nie chciałem! Chodzimy na scenę. Halo, słuchajcie? Uczucia jakieś? Co mnie trochę demonizuje. Tak szczerze to już się za bardzo nie stresuję. Trochę już tak się obyłem z tym wszystkim, ale jest to wiadomo, niesamowite. Bardziej staram się skupić, że to jest ekscytacja, a nie stres. A nawet jeśli stres, to jest okej. Także jest spoko. To jest zimno, to jest słabe. Ekscytacja, pamiętaj, to jest ekscytacja. Wielkie brawa pani dyrektor, wielkie brawa pani prezydent, dziękujemy Rozpierdolony. Dobra, No i super. Myślę, że historia Dzięki, że jesteś pokazuje, że warto marzyć, warto prosić i warto również dziękować, ponieważ jeśli czegoś bardzo chcesz, to jesteś w stanie to osiągnąć. Ostatnio usłyszałem metaforę, że życie nie jest od tego, żeby osiągnąć co się chce, bo to tak nie wygląda, że sobie sięgasz po te rzeczy, ale że jesteś ogrodnikiem w ogrodzie, który został ci dany i musisz podlewać te roślinki, które masz i dbać o nie. I jeśli tą roślinką jest muzyka, to zachęcam, żebyście się nie poddawali, bo przez moje życie naprawdę zwątpiłem w siebie 3678 razy przez okres 10 mniej więcej lat, więc długo zajęło mi to, żeby stanąć na sopockiej scenie z Lambery, a zaczynałem naprawdę gdzie indziej. Nigdy nie wiemy, bądźmy wdzięczni, maszmy, realizujmy te marzenia, trzymam z was kciuki.